Wyjeżdżamy dzisiaj z Linz w kierunku Kinz. Będziemy dzisiaj przekraczać granicę austriacko-włoską. Z mapy wynika, że czeka nas najdłuższy odcinek na trasie. Co prawda liczyliśmy na to, że będzie głównie z górki, ale widzimy że czeka nas podjazd z przewyższeniem 600 metrów, więc chyba będzie gdzie podjeżdżać i gdzie sobie popedałować. Także nie tracąc czasu, ruszamy, jest ładna pogoda, jest 9:30. No i kilka informacji następnych już na trasie podamy. Trzy lub 4 km za Linz wjechaliśmy na piękną asfaltową ścieżkę rowerową oznaczoną R4, ale to ścieżka, której nie ma ani na mapach Mio, ani na mapach Google. A właściwie nawet jeżeli jest ta ścieżka zaznaczona, to żadna z nawigacji tędy nie chce prowadzić. Tymczasem super równy asfalt, wygląda nawet jakby w tym roku był położony i jedzie się bardzo wygodnie. Ten fragment trasy jest chyba najliczniej uczęszczany spośród wszystkich, którymi dotychczas jechaliśmy. Co prawda większość rowerzystów jedzie w dół rzeki Gair. Właściwie tylko 3 turystów spotkaliśmy, którzy tak jak my jadą w górę. Ale dzisiaj akurat chyba dobrze trafiliśmy, bo jedziemy cały czas z wiatrem i mimo, że pniemy się pod górę, to jedzie się wygodnie i raczej dość lekko. Im dłużej jedziemy tą trasą, im bardziej zbliżamy się do Włoch, tym większe tłumy na tej ścieżce. Ale myślę, że warto, bo naprawdę ścieżka jest fajna, dobra nawierzchnia, fajne widoki, ale momentami się robi tłoczno, a nie wszyscy są skupieni na drodze i małe zderzenie dość łatwe. Po krótkiej przerwie w Siljan ruszamy dalej. Mamy jeszcze 50 km koło do przejechania. Do granicy austriacko-włoskiej według mapy mamy około 4-5 km. O, warunki są. Opuszczamy Austrię, wjeżdżamy do Włoch, ale nadal jesteśmy w południowym Tyrolu. Ale wieje, ja dziękuję. Trafiliśmy na start jakiegoś wyścigu z Tyrol Dolomiti Superbike, ale nie wiem, czy wystartujemy, co? To tak fajnie było, co? Ale na razie ta ścieżka nie jest taka zła, nie? Jest fajnie ubita.
Wjechaliśmy do miejscowości Brunek. Zostało nam około 10 km do celu, ale wiatr nam tak wieje mocno w twarz, że jesteśmy totalnie zmęczeni. Właściwie jedziemy w dół, a jak bez pedałowania ten wiatr zatrzymuje nas w miejscu. Na koniec byliśmy już tak zmęczeni, że zapomniałem zrobić końcowe ujęcie miejsca, do którego przyjechaliśmy na noc. W tym pensjonacie Pichler będziemy nocować i stąd ruszamy w dalszą trasę jutro. Nie wiemy, co znaczy Pichler. To jest bardzo popularna tutaj nazwa. Albo to jest nazwisko, albo nazwa, która coś oznacza, ale na razie jeszcze nie wiemy co.